Zróbcie ze mną to obłędne ciasto. Orzeźwiające, nie za słodkie, idealne na ciepłe, słoneczne dni. Zaczynam od zrobienia ciasta, mieszam mąkę, kakao, proszek do pieczenia, cukier. Do tego dodaję 2 jajka, dodaję 1/4 szklanki oleju, jogurt grecki 120 ml. Oczywiście wszystkie składniki wypisuję Wam również w opisie tego filmu. Dodaję również kawę mocną, mieszam wszystko krótko i gotowe. Wylewam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszkę mam o wymiarach 40 na 25 cm, czyli taka duża. Piekę w 170 stopniach, góra-dół, 20 minut. Po tym czasie studzę i zdejmuję papier. Ponownie wkładam ciasto na spód blaszki. Teraz pomarańczowy krem, czyli napój Fanta, 1,6 l, wlewam do rondelka, dosypuję 4 budynie waniliowe, każdy po 60 g. U mnie budyń już jest z cukrem, więc cukru nie dodaję. Mieszam dokładnie i jak mi się połączy, to włączam gaz i gotuję gęsty budyń, cały czas mieszając. Jak się zagotuje tak jak tu, to możemy wyłączać. Teraz musimy wystudzić masę, ale najlepiej jeszcze przykryć ją od wierzchu folią w kontakcie. Teraz żelatyna. Mam pół szklanki zimnej wody, dodaję 4 łyżeczki żelatyny, mieszam i odstawiam na kilkanaście sekund, żeby napęczniała. O, właśnie tak. Wstawiam do mikrofalówki na około 20-30 sekund i po tym czasie jest już płynna. Możemy robić dalej. Do misy robota dałam śmietankę, kremówkę 600 ml, do tego dodaję 400 g serka, twarożku takiego sernikowego i cukier. Tego cukru pudru daję około 3-4 łyżek. To wszystko w zależności od tego, jaki słodki krem chcecie uzyskać. Ucieram na sztywno. Następnie 1 łyżkę masy dodaję do żelatyny, żeby ją zahartować i ponownie wlewam do środka i miksuję krótko. Gotową masę śmietanową wykładam na upieczone ciasto i rozprowadzam na gładko. Robię sobie takie rowki taką packą, żeby nie było idealnie gładkie, żeby się później połączyło fajnie z masą pomarańczową. I wstawiam do lodówki na dosłownie 10-15 minut. Po tym czasie mamy już przestudzoną masę pomarańczową, mogę ją wykładać na wierzch. Delikatnie wykładam po całości. Jak robiłam to ciasto pierwszy raz, myślałam, że mi nie stężeje, bo było rzadkie dalej po przestudzeniu, ale w lodówce stężeje spokojnie. Rozprowadzamy po całości i wstawiamy najlepiej na całą noc do lodówki. Na drugi dzień rano możemy kroić. Zobaczcie, jak się fajnie kroi w kostkę i bez problemu wyjmuję z blaszki. Nawet pierwszy kawałek udało mi się bez problemu wyjąć. Ciasto najlepiej smakuje schłodzone. Jest wtedy takie fajnie orzeźwiające. Możecie je jeszcze dowolnie udekorować. Ja postawiłam na ubitą śmietankę, ubiłam sobie 150 ml śmietanki, kremówki jeszcze z łyżką cukru pudru. I robię sobie na wierzchu rozetki, do tego kawałki plasterków pomarańczy i listki mięty. Wyszło bardzo elegancko. Do tego jest naprawdę pyszne, musicie koniecznie spróbować.